Nawet jeżeli kłócimy się o różne rzeczy, to większość FNAF-owych wątków da się zrozumieć. Możemy debatować pomiędzy dwoma opcjami, ale wciąż mniej więcej rozumiemy, co się tutaj dzieje. Ale w tym wszystkim taką prawdziwą, ostatnią niewiadomą jest cały czas FNAF 4. Nie mamy żadnych solidnych pomysłów na to, co się tutaj dzieje. Dlatego też chcę zrobić parę odcinków dookoła tej gry, przynajmniej omówić parę nierozwiązanych wątków. Nie będziemy tutaj na siłę szukać poprawnej odpowiedzi, ale bardziej rozgrzebać temat, omówić i podyskutować o paru rzeczach. Na siłę bym na pewno coś znalazł, ale duża szansa, że nie byłoby to nic poprawnego. Pokręcimy się dookoła tej gry, może wyciągniemy z niej coś sensownego. To pierwszy odcinek z tej serii, a pierwsza nierozwiązana zagadka FNAF 4 to o co chodzi z tekstami, które pojawiły się w trailerze. W innych przypadkach bardzo łatwo mogliśmy wyjaśnić znaczenie tych tekstów, często dopiero po wyjściu gry, ale wciąż było to możliwe i nie było to nic trudnego. Przez Sister Location nie widziałem, żeby ludzie w ogóle zastanawiali się nad tymi tekstami po wyjściu gry, ale co materiał na inny odcinek. Ale trailer FNAF 4? Co wydaje ci się, że widzisz? W jaką grę wydaje ci się, że grasz? Co przyniosłeś do domu? Nie mam solidnej odpowiedzi na te pytania, ale jak mówiłem, spróbuję wygrzebać ile mogę i liczę też na wasze komentarze. Taki wyraźny element w tych pytaniach to to, co nam się wydaje. Sugeruję, że to, co się nam wydaje, nie jest prawdziwe. To, co widzimy, nie jest prawdą. Gra, w którą gramy, nie jest tym, co myślimy. Ale co konkretnie widzimy? Z perspektywy gameplayu potwory, koszmary. Najwyraźniej to nieprawda. W jaką grę wydaje nam się, że gramy? To są ciekawe pytania, bo skłaniają nas do znalezienia odpowiedzi, ale ta odpowiedź jest niepoprawna. Każą nam wątpić w to, co widzimy i rozumiemy i takie jest sedno tych pytań. Możliwe, że jedną z rzeczy, które Scott chciał nam przekazać, to że to nieugryziony dzieciak widzi te rzeczy. Ale wciąż nie do końca wiem, jak to wszystko interpretować. Jeśli dowiemy się, co dokładnie wydawało się pytanemu, możemy dowiedzieć się więcej na jego temat i na temat całego FNAF 4. Co przynieśliśmy do domu? Nie mam pojęcia szczerze. Jeśli mielibyście odpowiedzieć na szybko, jakie są wasze odpowiedzi do tych trzech pytań? Taka pierwsza myśl w kontekście FNAF 4, możecie zapisać sobie odpowiedzi, jeśli chcecie. Co wydaje ci się, że widzisz? W jaką grę wydaje ci się, że grasz? Co przyniosłeś do domu? Zróbcie to teraz, bo nie chcę, żeby moje odpowiedzi wpływały na wasze. Takie burze mózgów zawsze mogą wyciągnąć coś nowego, bo może patrzycie na te pytanie z innego punktu widzenia niż ja. Jeżeli jesteście gotowi, moje odpowiedzi to potwory, zabawa wchowanego, pluszanki. Nie są to odpowiedzi, które mogę uargumentować, tylko dosłownie pierwsze myśli, jakie mi się nasunęły. Warto oczywiście patrzeć na to na różne sposoby. Na ten moment wiem, że protagonistą FNAF 4 jest Mike. Słyszymy phone call z FNAF 1 podczas gameplayu. Survival Logbook mówi nam, że Mike wciąż ma koszmary. Choć coś wydarzyło się 10 lat wcześniej, bo widzimy kamery w Sister Location, to ten właściwy gameplay jest tylko wspomnieniem przeszłości. Możliwe, że Mike usłyszał, jak Fungi mówi o The Bite of 87 i przywołało to wspomnienia innego ugryzienia i jego przyszłości. Dlatego też uważam, że koszmary są wyolbrzymieniem, dosłownym koszmarem tego, co rzeczywiście widział 10 lat wcześniej, bo to tylko sen, zniekształcone wspomnienia, więc Scott mógł dać im nierealistyczne designy. Mike widział coś w 1983 roku, ale nie były to te postacie specyficznie. Mimo wszystko wciąż nie wiemy, kim jest Mike, debatujemy na ten temat. Są ludzie, którzy uważają, że Mike to młodszy brat, są inni mówiąc, że to starszy brat. Według mnie starszy. Pamiętajmy, że FNAF 4 dalej nie został rozwiązany, więc może jest coś jeszcze innego, czego obecnie nie rozumiemy. Dlatego jak mówię, warto się tutaj otworzyć na różne możliwości. Jak bardzo bym nie narzekał na nieszablonowe teorie, dobrze jest poszperać we wszystkich opcjach, żeby dojść do tego, która opcja jest nieszablonowa, a o której po prostu nikt jeszcze nie pomyślał. Spróbuję omówić te pytania na co najmniej młodszego i starszego brata. Wydaje mi się, że ważny jest kontekst tych pytań. Do kogo, kiedy. Możemy się domyślić, że pytania nawiązują do gameplayu, ale możemy też grzebać inaczej. Można też zastanowić się, kto zadaje te pytania. Parę tygodni temu na moim Discordzie ktoś zaproponował właśnie, że może Pluszber zadaje pytanie ugryzionemu dzieciakowi. Nie wydaje mi się, żeby tak konkretnie było, ale to ciekawy temat, kto zadaje pytanie. Nigdy o tym nie myślałem. Dlatego właśnie burze mózgów są dobre. Zwracam uwagę na coś, o czym ktoś inny zupełnie nie pomyślał. Oczywiście może to być ślepy strzał, może to mówić Scott do gracza, może to mówić bezosobowy narrator, może protagonista pyta sam siebie. Warto jednak pogrzebać z różnych stron, bo nawet jeżeli daleko nas to nie zaprowadzi, zrozumiemy temat lepiej. Jeżeli patrzymy na młodszego dzieciaka, pytania były bardziej powiązane z jego bratem. W jaką grę się bawicie? Pewnie chodzi o chowanego. To oczywiście jest złudzenie gry w chowanego, starszy brat straszy młodszego po prostu. Choć nie wydaje się mieć to w związku z gameplayem, to wciąż jumpscare z Foxiego reprezentuje tego starszego brata. Co wydaje się, że widzisz? Młodszy brat coś rzeczywiście widział, z tego powodu boi się podejść do Fredbeara. Są teorie, że nie było to nic poważnego, a dzieciak źle to zrozumiał. W takim przypadku to byłby powód jego koszmarów. Ale nie mam pojęcia, co miałby przynieść do domu. To pytanie jest w każdym kontekście trudne. Pluszbera? Ducha? Ukradł coś? Przyniósł wspomnienia? Strach? Nie wiem. Co miałby sprawić koszmary? Wiele osób mówi o pluszankach, ale młodszy brat się ich tak naprawdę nie boi. Zostało to pokazane w minigierkach. W przypadku starszego brata jest tu dużo poczucia winy. Może sam siebie pyta o te rzeczy, może William go pyta, może narrator. W jaką grę wydaje ci się, że grasz? Znowu, zabawa w chowanego, ale tym razem z drugiej strony. Bo to właśnie mu wydaje się, że bawią się w chowanego. Nie widzi konsekwencji, nie widzi jak krzywdzi swojego brata, po prostu go to bawi. Co wydaje ci się, że widzisz?
Tu tak bezpośrednio gameplayowo Mike widzi potwory. Z perspektywy 1993 roku śni mu się koszmar o przeszłości powiązany z poczuciem winy. Widzi Foxy'ego, który straszył go tak, jak on straszył swojego brata. Z perspektywy 1983 roku, bo Mike był w tym pokoju, był obserwowany na kamerach, to może potworów nigdy nie było? Co wydaje ci się, że widzisz? Potwory. Co naprawdę widzisz? Ciężko powiedzieć. Wiemy, że coś tam było, William coś nagrywał, ale nie znamy celu tego wszystkiego. Są teorie, że Mike bał się robotów, które go chroniły, ale nie wyjaśni to korytarzu Plusztrapa. Plusztrap jest taką główną podporą teorii eksperymentu. Eksperyment ma dosyć solidną bazę, ale wciąż nie wiemy po co był ten eksperyment, jaki był jego cel. Może William zadaje pytanie Mike'owi z ciekawości, coś nagrzebał, liczy na reakcję. Były teorie, że Mike widział koszmary przed minigierkami. Bał się, więc wyżywał się na młodszym bracie później, ale nie do końca mnie to kupuje. Ale co Mike miałby przynieść do domu? Też nie wiem. Może umierającego brata? Może symbolicznie przyniósł śmierć? Jeśli to William zadaje pytania, to raczej coś, co mu się nie podobało. Albo manipuluje synem i wciska mu poczucie winy. Może coś związanego z morderstwami Williama? Nie wiem. Jak mówię, od 2015 roku do tej pory nikt nie podał satysfakcjonującej odpowiedzi. Szukałem trochę, nie znalazłem nic solidnego. Ktoś połączył to, co przyniosłeś do domu z okropnymi rzeczami w małych pudełkach. Miałoby to sens, ale nie wiem, do czego ta odpowiedź nas prowadzi. Jeżeli przyniósł Plusztrapa, to co dalej? Co w związku z tym? Temat jest ciężki i bezpośredni. Wydaje mi się, że poczucie winy jest dobrym tropem. Dlatego też powiedzcie, czy macie jakieś własne pomysły. Burze mózgów są bardzo wskazane. Każda nietypowa odpowiedź może pokierować nas w którąś stronę. Cokolwiek wydaje się wam, że robi sens, to może być właśnie to. To pierwszy z paru odcinków w najbliższym czasie, w których omówię trochę FNAF 4, więc jeżeli znajdziecie coś solidnego, wspomnę o tym w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, więc dziękuję za oglądanie i jak mówiłem, zobaczymy się w komentarzach.